Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w Nowym Jorku. Jest to cudowne miasto do życia. Ostatnio miałam odcinek o najgorszych aspektach życia tutaj, natomiast w tym odcinku skupiam się na pozytywach i na tych najlepszych aspektach życia w tym mieście. Lista jest dość długa. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. To, co bardzo lubię w Stanach, ale właśnie głównie też w Nowym Jorku, to ta różnorodność ludzi. Mam znajomych, którzy są z Portugalii, z Filipin, gdzieś z Karaibów, z Meksyku. Mam po prostu pełno znajomych z całego świata, ale to też jest olbrzymia zaleta życia tutaj, że skoro są wszystkie kultury i wszystkie języki świata, to też jest dużo tej polskiej kultury, więc mogłam znaleźć polskie sklepy, polskie restauracje, polskich znajomych, żeby czuć się tak bardziej, mieć takie bardziej domowe ciepełko na sercu mieszkając tutaj. Także to jest super, że przyjeżdżając, niezależnie z jakiej części świata przyjeżdżasz, znajdziesz tutaj swoje. Znajdziesz swoje. I to jest, wiecie, no, jak ktoś jest z takiego na przykład Nepalu, czy z takiego, nie wiem, Libanu, no to fajnie rzeczywiście pójść sobie od czasu do czasu do takiej swojej rodzimej knajpki w miejscu na drugim końcu świata, gdzie akurat zamieszkałeś. Także dla mnie to jest największy plus, właśnie ta tutaj różnorodność tych ludzi. Kolejna rzecz, którą tutaj uwielbiam w Nowym Jorku, za co kocham Nowy Jork, to możliwość odbywania tych spacerów. Ja z Wami przechodziłam na tym kanale chyba setki kilometrów i fajne jest to, że w Nowym Jorku, nieważne w którym kierunku pójdziesz, zawsze znajdziesz coś ciekawego, interesującego, co można sobie pooglądać po drodze. I miejsca, które można zobaczyć, są interesujące. Widoki są przepiękne, oczywiście, jakieś nagle widzisz cały skyline miasta, albo jakiś parczek ładny, albo jakiś budyneczek, który jest wyjątkowy. Tak człowiek ma ochotę po prostu tak się zanurzyć w tym mieście i tak zgubić, pochodzić tymi uliczkami. Naprawdę daje niesamowite doznania wizualne Nowy Jork, ale też energia i ta taka magia tego miasta. Bardzo jest ono, powiem szczerze, inspirujące. Mnie zawsze inspirowało do bycia jeszcze bardziej do przodu, bycia bardziej właśnie odważną, sięgania po swoje, do wymyślania, do bycia kreatywną. Bardzo ja osobiście, jeśli chodzi o bycie kreatywną, to się niesamowicie rozwinęłam tutaj w Nowym Jorku, bo tak jak mówię, ta energia ludzi wokół i ta ich ambicja sprawia, że człowiek też sam chce być właśnie no taki jak oni, też chce być taki do przodu i też chce się nie martwić i też chce myśleć, że wszystko jest dobrze, że wszystko się uda. To jest niesamowita umiejętność, żeby coś takiego mieć. Tutaj są fajne widoczki, to sobie stanę, a przy okazji patrzę dalej. Dużo amerykańskiej historii. Jeśli chodzi o wszystkie miasta w całych Stanach, to Nowy Jork akurat jest tym miastem, który ma jedną z najciekawszych i najdłuższych historii. I to takie rzeczy typu, że Holendrzy tutaj przypłynęli, że najpierw to był Nowy Amsterdam, że tutaj zaprzysiężono pierwszego prezydenta, czy założono bank centralny, czy że tutaj było World Trade Center, czy że największe budynki na świecie tu powstawały, czy najdłuższe mosty na świecie, prawda? To jest takie dosyć ciekawe historycznie miejsce. Jak na tą historię krótką Stanów Zjednoczonych, to jest to ciekawsze miejsce. Oczywiście też Waszyngton też jest oczywiście bardzo ciekawym miejscem, prawda? Jeśli kochasz filmy, kochasz Nowy Jork i wciąż jest Ci go mało, to mam dla Ciebie świetną wiadomość. Mianowicie z Anią The Amerykanką napisałyśmy e-book Filmowy Nowy Jork. Zwiedzanie Nowego Jorku przez pryzmat filmów. Zabieramy Was w najważniejsze miejsca w Nowym Jorku, ale też pod takie perełki jak ta, czyli Budynek Przyjaciół. Link do naszego e-booka znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam serdecznie. Dalej, mnóstwo do roboty, zawsze coś się dzieje, to prawda. W każdy weekend są takie różne pop-upy.
To są takie jakieś wydarzenia, które firmy organizują, jakieś takie eventy, że gdzieś nagle ustawia się namiot i jest jakaś imprezka, można coś wygrać, gdzieś nagle zaczynają grać muzykę, zaczynają coś rozdawać za darmo, gdzieś można przyjść, nie wiem, dostać coś. Także dużo jest właśnie takich eventów i dlatego też to była jedna z moich prac, jak pracowałam w Geek to Gig Economy, że pracowałam na tych eventach, bo po prostu non-stop coś się dzieje, więc nawet jak jestem z turystami, przechodzimy gdzieś koło jakiegoś miejsca i widzę, że po prostu co chwilę coś się dzieje. Co chwilę się mnie pytają, a co to, a tutaj rozstawili balony, a tam zbudowali scenę i gra jakiś zespół, o co to chodzi? Ja mówię, no Nowy Jork, po prostu tutaj zawsze coś tutaj się dzieje. Dalej, każda kuchnia świata i dostęp do wszystkiego o każdej porze dnia i nocy. Mówią, że Nowy Jork nigdy nie śpi i taka jest prawda. Możecie znaleźć bez problemu jedzenie o każdej porze dnia i nocy. Tak samo apteki są czynne 24 na godzinę, sklepy. I to właśnie ta możliwość spróbowania każdej kuchni świata. To już w kilku odcinkach już o tym mówię, bo to jest naprawdę wyjątkowe, żeby mieć takie jedno miasto, które ma w sobie tyle tych kultur i tyle się można nauczyć o tych innych kulturach i spróbować te wszystkie kuchnie świata. No naprawdę sztos. Na przykład w etiopskiej knajpie siedzieliśmy na podłodze i jedliśmy rękami. Okazało się, że lubię bardzo izraelskie knajpki, a nie miałam o tym pojęcia. Wcześniej nie jadałam w izraelskich knajpkach. Także super. Moim zdaniem to jest super. I też miałam taki odcinek, gdzie chodziłam po mieście z Bartkiem i tam też rozmawialiśmy o naszych no i właśnie jeśli chodzi o jedzenie, to dużo rozmawialiśmy. Właśnie też mówił, że od roku, odkąd tu przyjechał, to bardzo dużo nowych kuchni poznał świata i co jedna to po prostu lepsza. Następny punkt na liście, łatwość znalezienia pracy. Tak, jak się chce, to można. Bez problemu można znaleźć pracę. Cały czas szukają, to miasto po prostu nie przestaje pracować, żyje. Non-stop coś się dzieje, nawet te imprezy, o których mówię, non-stop są takie imprezy, szukają do tego ludzi też cały czas. Non-stop na jakichś sklepach powywieszane, że zatrudnią kogoś, na knajpach, budowlanki też jest pełno tutaj, także każdy naprawdę znajdzie dla siebie coś do roboty w takim Nowym Jorku. A też pamiętajcie, że Nowy Jork to jest to takie miasto sanktuarium. Zaraz coś Wam tu pokażę ładnego. Bo pies sobie idzie i szczeka na te wszystkie gołębie, a gołębie uciekają. Fru! No. No. Coś zaczynałam mówić, ale już zapomniałam, więc już nieważne. Sanktuarium. Miasto sanktuarium to znaczy, że jak Cię znajdą bez papierów, to nie będą Cię stąd wyrzucać. Dadzą Ci możliwość tutaj po prostu zostania. Nie jest tak, że gdzieś tam Cię złapią, nie wiem, w Teksasie czy w Nowym Meksyku i zaraz Cię deportują. Także to jest o tyle dobrze, że nawet... Coś tu remontują, sorry. To jest o tyle dobrze, że nawet bez papierów można tutaj znaleźć pracę i znam kilka takich osób, które pracowały bez odpowiednich dokumentów. No niestety ten okres czekania na dokumenty jest najdłuższy, bo to nie jest tak, że one chciały być nielegalnie, tylko po prostu tak wychodziło, że to trwa miesiącami, a żyjesz w tym kraju, jest drogo, ciężko żyć na czyimś garnuszku, więc ludzie chcą po prostu na siebie już pracować w momencie, kiedy czekają na oficjalne zatwierdzenie tych ich wszystkich dokumentów. Ale fajne, tutaj mam graffiti za sobą. Trochę jestem prześwietlona, ale jest ładnie, więc chwilę postoję. Następna rzecz na liście, łatwa komunikacja. Chodzi mi tutaj o to, że jest metro i naprawdę fajnie się wszędzie tym metrem można dostać i wcale nie jest potrzebne auto. Ja bym to jednak zaliczyła też do takich trochę wad, jako że ja osobiście uwielbiam prowadzić auto i mi prowadzenia auta tutaj bardzo brakowało, a później jak już mieliśmy tutaj to auto, to z kolei mnie wkurzało, bo trzeba było je cały czas przeparkowywać. Trzeba było cały czas to auto przeparkowywać, bo jak nie, to dostawało się non-stop mandaty.
Nie było gdzie zaparkować, szukało się tego po prostu miejsca. Mam odcinek o samochodach w Nowym Jorku, jak nie widzieliście, to zapraszam do tego odcinka. Jeden chyba z moich ulubionych odcinków, jakie nagrałam. No i w każdym razie to jest z jednej strony zaleta, że niepotrzebny jest ten samochód, bo jest tak dobrze rozwinięta komunikacja miejska, ale z drugiej strony to jest też wada, bo jednak fajnie mieć samochód. Łatwiej wtedy się chociażby zakupy przewozi. Różnorodne dzielnice. Możesz wybrać taką, która odpowiada Ci najbardziej. A właśnie, bo często jest tak, że nie masz dużego wyboru w mieście. Żyjesz albo w bardziej niebezpiecznym miejscu, albo w mniej niebezpiecznym miejscu. A tutaj jest taka różnorodność tych dzielnic. To teraz tak, która kultura Ci odpowiada? Czy chcesz mieszkać wśród swoich, na przykład wśród Polaków? No dobra, ale wtedy jesteś bardziej w głębie na Queens czy na Brooklynie. Czy chcesz mieszkać może bliżej? A jak chcesz mieszkać bliżej, to kto Ci najmniej przeszkadza jakby? Czy będzie Ci przeszkadzał na przykład latynos, który będzie puszczał muzykę przy ulicy, albo chińska dzielnica będzie Ci przeszkadzać, albo czy będzie Ci przeszkadzać, nie wiem, czarnoskóra okolica? Jakie są takie elementy, z kim mógłbyś funkcjonować? O, może tak, bo to też nie jest tak, że każda dzielnica koło każdej dzielnicy wygląda tak samo, tylko one się diametralnie różnią, tak? Gdzie jest czyściej, gdzieś jest brudniej, gdzieś jest więcej parków, gdzieś jest więcej zdrowej żywności, gdzieś właśnie dominują jacyś latyności, gdzie indziej dominują, nie wiem, biali lekarze, no cokolwiek, prawda? Także to jest też ciekawe, że tutaj masz ten wybór, że nie jest tak, że wszędzie te mieszkanie jest mega drogie, są tańsze, ale pytanie, czy chcesz żyć w takiej okolicy. Natomiast ważne jest to, że masz ten wybór. To jest tak różnorodne miasto, że możesz pomieszkać po prostu z każdym, w każdej atmosferze i zobaczyć, co Ci najbardziej odpowiada. Następna rzecz na liście. Luz ludzi, możesz być kim chcesz, kochać kogo chcesz, ubierać się jak chcesz. I to faktycznie ja zauważam po swoich turystach chyba najbardziej, jak przyjeżdżają tutaj, ja ich tutaj oprowadzam, pokazuję im miasto. Czekajcie, bo przychodzę przez jezdnię i idę teraz do Central Parku. Także wychodzimy z Upper West Side i pochodzimy sobie trochę po Central Parku. W każdym razie faktycznie tutaj jest tak, że faceci noszą na przykład lakier na paznokciach, albo jakieś obcisłe różowe ciuchy, jakieś buty na obcasach, makijaż. Dużo jest też ludzi homoseksualnych i mogą się tutaj czuć swobodnie. Też miałam odcinek również z Bartkiem o tym, jak opowiada, jaka jest różnica w życiu jako homoseksualista w Krakowie, a teraz jak mieszka tutaj w Nowym Jorku. To też jest na przykład ciekawa historia. Więc tutaj faktycznie nawet geje z całych Stanów Zjednoczonych czują się komfortowo, żeby tutaj przyjechać i zamieszkać, bo ludzie tu po sobie po prostu nie patrzą. Każdy ma swoje życie, swoją przestrzeń i o tyle, o ile nie wpływa to w negatywny sposób na życie i przestrzeń innych wokół Ciebie, to rób sobie co chcesz. Także Nowojorczyków już żadne dziwactwa, jakieś ubiory, jakieś kostiumy, nic tu nie dziwi. To jest miasto pełne artystów, więc to jest spoko, że nawet czasami, nie wiem, w dresach się wyjdzie na przykład, albo z kolei w jakichś perukach, w jakichś przebraniach. Ja tutaj wracałam często po jakichś planach filmowych, to po prostu wyglądałam różnie. Raz jak upiór z włosami do góry, raz miałam jakiś mega seksowny makijaż, innym razem miałam jakieś czarne pod oczami czy coś, a po prostu nikt na mnie nie zwracał praktycznie uwagi, bo każdy tutaj ma coś i możemy sobie żyć tak jak tutaj chcemy. Także ta wolność bycia tym, kim się chce, jest olbrzymim atutem życia w Nowym Jorku. Dobra, wstaję z ławki, idę dalej i dalej Wam tutaj czytam z listy o tych najlepszych aspektach życia w Nowym Jorku. Dostęp do kultury, sztuki, biznesu, mody. Możesz osiągnąć co chcesz. Masz koncerty, pop-upy. To jest właśnie to, o czym mówiłam, że jest to niesamowicie ciekawe miasto i zawsze coś się dzieje. Jest dużo rozrywki, także tej darmowej.
I każdy znajdzie po prostu coś dla siebie. Cokolwiek nie lubisz, jakiekolwiek sporty Cię nie interesują, czy możesz chodzić na jakieś, nie wiem, grupy plastyczne, możesz iść nauczyć się, jak lepić garnki, nie wiem, możesz popływać na kajaku. No jest po prostu pełno różnych aktywności, które tu można cudownie wykonywać. Tutaj myślę, jak przejść, tędy sobie przejdę. Także to jest faktycznie niesamowite w tym mieście, że tyle Ci po prostu oferuje, że ciężko się po prostu tutaj znudzić. Tak samo właśnie biznes, jak chcesz tutaj otwierać jakiś biznes, to też jest taki popyt, mieszka tutaj ponad 8,5 miliona ludzi, jest olbrzymi popyt i znajdziesz na pewno tutaj swoją niszę i coś do roboty, bo każdego człowieka interesują różne rzeczy, przez co to życie nie jest monotonne, przez co jest ciekawie wokół, prawda? Dalej, w porównaniu z innymi stanami, Nowy Jork pomaga rezydentom troszkę bardziej. Na zasadzie na przykład jest troszkę wyższe bezrobocie niż w jakichś innych stanach. Nie jest też na najwyższym poziomie, wyższe jest chociażby w New Jersey, ale ma raczej na przykład dobry poziom tego bezrobocia, dla przykładu. Dalej, mojej koleżance urodziło się chore dziecko z chorobą genetyczną i dzięki temu, że urodziło się w stanie Nowy Jork, a nie w innym stanie, to ona ma zagwarantowaną pomoc stanu, na przykład z lekarzami. Jakby zaczęło chodzić do szkoły specjalnej, to będzie autobus przyjeżdżał bezpośrednio pod to dziecko i będzie mogła za darmo puścić to dziecko do szkoły. Znaczy nie za darmo, bo z podatków, tak, ale stan jej to gwarantuje i pomaga przy tym dziecku. Nie wiem co by taki, no nie wiem, co by takie Ohio zaproponowało, albo Alabama, albo Tennessee. Na pewno to nie byłaby tak duża pomoc, jak ta moja kumpela dostaje tutaj od stanu Nowy Jork. Tak samo dzieci z autyzmem też mają swoje specjalne grupy i specjalne szkoły i specjalnych fizjoterapeutów nawet, czy psychologów, z którymi mogą tam działać prawda, i się uczyć. Także to jest akurat dobre, że Nowy Jork jednak pomaga temu swojemu obywatelowi. Następna rzecz na liście. Dużo sklepów, targów ulicznych, second handów, lokalnych marek, jak i wielkich projektantów. Każdy coś dla siebie znajdzie. Takie dziewczyny się spotkały, śmieszne, uwielbiam te amerykańskie interakcje. Tutaj jestem teraz przy jeziorku pięknym, które już kilka razy Wam pokazywałam. Jacqueline Kennedy. Także tędy chwilę się przejdę i zaraz się odnajdę też. Jestem. Dobra. No i właśnie faktycznie, że dużo można tutaj znaleźć dla siebie. Ja na przykład uwielbiam mam swoje lumpeksy na Brooklynie, do których zawsze jeżdżę. Mam takie swoje miejsca, swoje jakieś bejgielownie, które sprzedają bezglutenowe bejgle, czy swoje ulubione miejsce na kawę mam, na posiedzenie na lunchu, na sałatkę. Także duża jest różnorodność i absolutnie każdy znajdzie coś dla siebie. I naprawdę od tego można się trochę uzależnić, w sensie, że jak gdzieś indziej, już teraz zauważyłam, że jak gdzieś indziej jadę, nie wiem, nawet teraz jak na Florydę się przeprowadziłam, czy jak byłam ostatnio na Kostarycy, czy w Lizbonie, mam coś takiego, że jak szukam czegokolwiek, nie wiem, wegańskiego jedzenia, czy szukam jakiejś rozrywki na wieczór niedaleko, to mam takie wrażenie, że wszędzie jest tego, że mniej dają opcji mi te miejsca niż Nowy Jork. W Nowym Jorku nigdy nie można narzekać na nudę. Można narzekać na to, że się nie ma czasu, bo za dużo się dzieje i za dużo można spróbować, ale to nie jest tak, że wstajesz rano i nie wiesz co zrobić ze swoim dniem, bo nic się nie dzieje. Absolutnie. Jak chcesz coś porobić, to po prostu zawsze jest coś do roboty. Wbrew pozorom jest bezpieczniej niż w wielu innych amerykańskich miastach. I tak, napiszę tutaj pod spodem, na którym miejscu jest obecnie Nowy Jork per capita, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, ale ja się tutaj czuję bezpieczna. Jasne, jest więcej osób bezdomnych, czy jakichś narkomanów, ćpunów, zwłaszcza po pandemii, natomiast nigdy nie jest tak, że
nawet jak coś zaczepiają, jak coś do ciebie mówią, to nikt nigdy nie próbuje, nie wiem, podnieść na ciebie ręki, gdzieś iść za tobą. To nie są takie klimaty jak na przykład w Rzymie, jak mieszkałam, że szłam gdzieś koło jakiegoś głównego dworca Termini, gdzie wszyscy moi turyści chcieli się zatrzymywać i też nie rozumiałam czemu, bo po prostu ohyda, tam okolice Termini. I szłam tam i jakiś koleś mnie zaczął śledzić, iść za mną i musiałam zacząć biec w pewnym momencie, bo to już był wieczór, ja wracałam tam, miałam wynajęty pokój tam i masakra. Ale tutaj nigdy nie miałam takiej sytuacji, że musiałam uciekać. Miałam jeden odcinek, gdzie opowiadam o takiej nieprzyjemnej interakcji, sytuacji z osobą bezdomną. Mam inny odcinek, w którym opowiadam o ekshibicjoniście, no ale takie rzeczy mogą wydarzyć się wszędzie. Natomiast ja tutaj nigdy nie czułam się w żaden sposób się tu nigdy nie czułam zagrożona, jakby coś mi się faktycznie miało stać. Także naprawdę jest bezpieczniej niż w innych miastach. Czuć, że to taki zjednoczony organizm, zwłaszcza po sytuacji z World Trade Center, że faktycznie ci nowojorczycy ze sobą współpracują, że to jest jak taki jeden duży organizm i że potrafią być dla siebie chamscy i faktycznie potrafią być dla siebie chamscy nawzajem. Natomiast jak coś trzeba komuś pomóc, to wielokrotnie mi się tak przytrafiało, że obcy mi po prostu pomagali na środku ulicy. Nigdy nie zostanie się samym. Nawet, nie wiem, gdzieś chodzę na przykład, ktoś staje nad bezdomnym i tylko patrzy, czy oddycha, żeby się upewnić, że ta osoba oddycha, bo to też nigdy nie wiadomo, prawda? Także ewidentnie nowojorczycy dbają o siebie nawzajem i rozumieją, że jest dużo wyzwań życia tutaj, natomiast jak trzeba, to faktycznie potrafią się fajnie zjednoczyć. Chociażby też to w czasie pandemii było widać, kiedy nie wychodzili faktycznie z tych mieszkań, kiedy to Times Square było puste, kiedy tylko pracowali ci, co musieli na przykład pracować, tak? Czyli jacyś dostawcy jedzenia albo pielęgniarki. I fajnie o 19:00 wszyscy otwieraliśmy okna i waliliśmy w garnki na znak właśnie sojuszu i podziękowania dla tych osób, które musiały chodzić do pracy. Te główne osoby, co nas przeprowadziły przez pandemię, prawda? Więc nowojorczycy są naprawdę zgraną ekipą, tak bym powiedziała. Dodatkowym atutem tego miasta jest to, że ma świetną lokalizację geograficzną, to znaczy 5 godzin, minus 5 godzin Londyn, minus 6 godzin Polska, plus 3 godziny jest od Los Angeles na przykład, więc fajnie jest na mapie położone. Wszystkie jakieś loty do najważniejszych miast na świecie są. Do Nowego Jorku można przylecieć z każdej strony. Jest niedaleko oceanu, więc można sobie pojechać na plażę, na ocean. Jest też niedaleko gór, więc można sobie wsiąść w samochód, pojechać w góry. Jest niedaleko innych stanów, więc można wsiąść sobie w samochód albo w pociąg i odwiedzić jakieś inne stany. Także naprawdę to położenie geograficzne jest super. Można sobie pojechać na Niagarę, można pojechać do Waszyngtonu, do Filadelfii, do Bostonu. Wszystko jest po prostu w zasięgu ręki tutaj. I dobre są właśnie też te połączenia lotnicze, świetna jest to baza wypadowa. I ostatnia już rzecz, którą mam na liście, to jest takie zdanie, które gdzieś przeczytałam w jakimś artykule. A propos tego, że cały czas coś się dzieje, zaraz to dokończę. Właśnie tutaj przechodzę sobie Central Parkiem, a tu jakiś zespół mi się rozkręca. Rozpakowywują się i zaraz będą tutaj koncerty. Także macie tutaj dowód na to, że w Nowym Jorku zawsze coś się dzieje i właśnie to ostatnie zdanie, które mam tutaj na liście do wspomnienia w tym odcinku. You never run out of new things to do, dishes to eat, places to visit or people to meet. Taki jest właśnie Nowy Jork.
Polecam każdej młodej osobie, jeśli macie możliwość spędzenia tutaj, przyjechania i spędzenia trochę czasu, najlepiej pomieszkania, chociaż 2-3 miesiące. Miodzio, naprawdę polecam. Był to jeden z najlepszych okresów i doświadczeń w moim życiu, pomimo tych wszystkich przeciwności losu i wad tego miasta, to jednak zalety znacznie to przewyższają. Zapraszam Was serdecznie do Nowego Jorku. Musicie to naprawdę przeżyć i poczuć na własnej skórze. Ze szczekającym pieskiem żegnam się. Na razie, pa!